Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam kolejny telefonik, kolejną Xperię od Sony. Tym razem jest to Xperia Sola. Zobaczcie, co ciekawe, w tym telefoniku tutaj nie mamy w ogóle tylnej klapki i również jeśli chodzi o baterię. Bateria jest formalnie niby niewymienna, ale w rzeczywistości wiadomo, że jest wymienna, tylko w utrudniony sposób, żeby oczywiście serwisanci sobie tam działali i na tym zarabiali po prostu. Idziemy sobie ze śrubkami, spójrzcie. Aha, jeszcze Wam pokażę dokładne informacje na nalepce i tutaj informacyjnej. Sony Ericsson MT27i. Taka dokładna wersja tego telefoniku, ale tak naprawdę jest to Sony Ericsson Sol, czy tam Sola, wyprodukowany Chiny. I rok produkcji tego telefoniku to zobaczmy sobie 2012-26 tydzień, tak dokładnie to wygląda. I jedziemy sobie ze śrubkami. Tu u samej góry widzimy, mamy dwie śrubeczki. Są to śrubeczki w tym przypadku, spójrzmy, Torx T6H. Takie śrubeczki tutaj widnieją. No, są to najbardziej popularne tak naprawdę Torxy, jeśli chodzi o starsze telefony starszego typu, no i te też w połowie średnio nowocześniejsze. Tu sobie już odkręciliśmy, teraz sobie jedziemy kolejne śrubeczki. Tutaj na samym dole widzimy pewnie tą tylną część obudowy. Tutaj sobie odkręcamy akurat krzyżakiem. Ja tutaj używam akurat w tym przypadku, zobaczcie, PH2.0, ale Wy możecie oczywiście każdego podobnego krzyżaka sobie teraz użyć. I tutaj dwie śrubeczki sobie odkręcamy. I już tutaj jest. Oczywiście jak w większości telefonów pierwszy raz ten telefon sobie tutaj demontuję, ale myślę, że nie będzie tutaj większych problemów. Spróbujemy sobie to na spokojnie zdemontować. Zobaczcie tutaj na samym dole mamy jakieś zatrzaski. Tutaj niby odkręciliśmy, ale może jeszcze tutaj będą pod tą naklejką. Zobaczymy sobie naklejkę jeszcze. Czasem po prostu oni tutaj ukrywają pod tymi naklejkami tutaj z wszystkimi informacjami. O, widzicie, jest tutaj bateria, od razu widzimy. Czary mary i bateria już jest. Tu zobaczcie, taka dość specyficzna bateria od Sony. Nie widziałem takiej jeszcze w kolorze białej. Sony Ericsson japońskie, widzimy literowanie. Posiada minimum 1265 mAh i została wyprodukowana w Chiny. Tu jest takie fajne przełączenie. Tak więc, jeśli chcecie wymienić baterię, to być może, prawdopodobnie, tego pewny jestem, być może wymienicie bez demontażu telefonu, ale zobaczymy jeszcze. Tutaj odklejamy sobie. Tu sobie odłączamy tasiemkę i teraz zobaczymy, czy uda się ta filozofia, czy akurat w tym przypadku jest to możliwe. Nie wiadomo. Tutaj radziłbym Wam podważać sobie jakimś plastikowym narzędziem, bo tutaj można baterię zwyczajnie uszkodzić. No, coś w podobie tych naprawdę tych nowocześniejszych smartfonów. Taka konstrukcja tej baterii. Bynajmniej. Ale klej, jak widzicie, jest naprawdę tutaj dosyć solidnie przyklejone. Tak, jest taka możliwość, widzicie, że wydawałoby się, że musimy wszystko sobie podkręcać, żeby baterię tutaj zdemontować. Spójrzcie, co ciekawe, bateria jest naprawdę małych rozmiarów. Posiada 1200 mAh. No, więcej chyba nie dało się tutaj zmieścić. Ok, i teraz sobie jedziemy dalej. Spójrzcie, że ta na dole jest blokada mocująca tego tyłu. Tutaj, nie wiem, czy zobaczycie, czy się to uda zobaczyć. Ją tutaj widać, ale chyba cała ta ramka jest połączona
całość, bądź i nie. Próbujemy sobie może od samej góry, tu pojedziemy sobie. Tu sobie dziabniemy, tu nam już puszcza. Tutaj osłonka klawiszy i dół. I tu widzimy, że dół nam blokuje. Tu jest. Tutaj musimy chyba sobie tą... O, jest. Tu się udało w końcu. Zobaczcie. Aha, tu się zakneblowało i teraz znowu puściło. Zobaczcie, tu musimy po prostu zwyczajnie sobie podważyć w tym miejscu i w drugim miejscu. Ale tutaj chyba jeszcze jest taka mini wysuwka. Dopiero było, widzieliście, a teraz znowu się zablokowało. Więc jeszcze raz sobie jedziemy. I jeszcze raz sobie jedziemy. O, jest. Tu gdzieś musi być blokada. W tych dwóch miejscach. Tu sobie szukam. Ale tu nic nie widzę w sumie. Także dwie blokady, które tu są chyba tutaj. Zobaczcie, tu się po prostu łączą i nam blokują. No dobra, mniejsza z tym. Tutaj zbyt długo to wszystko nam zeszło, szczerze powiedziawszy. Tu są jakieś inne jeszcze wkrętaki, których obecnie nie posiadam, muszę szukać. Wcześniej właśnie miałem. Tutaj musimy sobie użyć akurat wkrętaka. Zobaczcie. Torx T4. Przynajmniej ja takiego używam. Tu jedna i tu druga. Idealnie mi podchodzą. Jest. I ściągamy tylny korpusik. Mamy tutaj wibrację, głośniczek oraz 3,5 jack. Wszystko się zgadza i tutaj jeśli chodzi o cały tutaj wszystkie podzespoły na płycie głównej, odłączamy sobie jedną taśmę, odłączamy sobie drugą taśmę, trzecią. Jest. Tu nie widzę. Aha, jeszcze tu czwarta jest. Jest. Teraz postaramy się to wymontować. Jest. Dobra. I cała tutaj płyta w Samsungu Sola. Udało nam się ją poprawnie tutaj wymontować. Spójrzcie, tu jest mikrofonik. Aparat główny. No i jedziemy sobie na drugą stronę. Tutaj aparacik podważamy sobie, wyciągamy bardzo prosto tutaj. Nie trzeba jakiejś filozofii. Spójrzcie, tak to wygląda. I tutaj jeśli chodzi o wyświetlacz, zobaczcie, że też nie ma, że tak powiem, filozofii. Tutaj sobie podważamy metalową rameczkę i wszystko nam wychodzi. Wyświetlacz wraz z ramką. No, w tym telefonie akurat jest to naprawdę przyjemne i dosyć proste. Chociaż
Miałem tam drobne problemy, ale myślę, że jak na pierwszy raz to naprawdę prościzna. Jak na pierwszy raz to naprawdę prosty telefonik. I tak to wygląda. I to wszystko w tym filmiku. Dość długi filmik, widzicie, aż 10 minut. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.